tym filmie naukowe teorie Stephena Hawkinga dotyczące piłki nożnej. Ja jestem Mateusz, a to jest kanapa rezerwowych, na której analizujemy, opisujemy, przewidujemy i plotkujemy na tematy związane z piłką. Jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz wiedzieć, co w murawie piszczy, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji. Z pewnością wiecie, że kilka dni temu straciliśmy wybitnego naukowca, ale także wielkiego człowieka, obdarzonego nie tylko niezwykłym intelektem, ale też poczuciem humoru, dystansu do siebie i wyrozumiałości dla ludzi. Człowieka, który jak nikt inny pokazał, że nie ma przeciwności losu, która może przeszkodzić w spełnianiu swoich pasji, jeśli tylko jest się im w pełni oddanym. Stephen Hawking był wybitnym astrofizykiem i kosmologiem, ale wypowiadał się na liczne tematy niezwiązane z tymi zagadnieniami. Swego czasu opracował dwie teorie dotyczące piłki nożnej. Pierwsza opisała idealne warunki ku temu, aby Anglia zwyciężyła na mundialu w 2014 roku. Jednym z głównych wniosków, jakie wyciągnął z analizy dotychczasowych występów Sydów Albionu na mistrzostwach, było znaczenie temperatury, która nie mogła wynosić więcej niż 27 stopni Celsjusza. Wyższa o 5 zmniejszała szanse na sukces o ponad połowę. Zalecał rodakom zastosowanie systemu 4-3-3 zamiast najczęściej używanego 4-4-2, gdyż to dawało im aż o 10% więcej wygranych. Istotna zdaniem fizyka była także wysokość, na jakiej rozgrywane było spotkanie. Optymalnie, aby ta nie wynosiła więcej niż 500 metrów nad poziomem morza. Ostatnią wskazówką była znana z psychologii zasada czerwonego krawata, dzięki któremu np. prawnicy wyposażeni w taki atrybut ubioru są lepiej odbierani i skuteczniejsi. Również Anglicy mieli występować w swoim drugim komplecie o takim właśnie kolorze. Ostatecznie nie posłuchali rad, grając 4-4-2 w białych strojach zajęli ostatnie miejsce w grupie bez jednego zwycięstwa. Udzielił także wskazówek dotyczących idealnie wykonanego rzutu karnego. Piłka powinna zostać skierowana w górny róg bramki wewnętrzną częścią stopy. Nabieg powinien być dłuższy niż 3 kroki. Nie ma znaczenia, czy strzał oddany zostanie lewą czy też prawą stopą. Istotne jest to, jak prezentuje się czupryna strzelca. Zdaniem Hawkinga zagadką naukową pozostaje fakt, dlaczego najskuteczniejsi w tym przypadku są blondyni i łysi. Możemy tylko żałować, że Hawking nie pokusił się o więcej analiz i przemyśleń w kontekście piłki nożnej. Jeśli nie znacie jego postaci, mocno zachęcam do obejrzenia filmu Teoria Wszystkiego, przeczytania ciekawostek dotyczących życia i pozanaukowych zajęć, jakim się oddawał, i najważniejszych przemyśleń na naukowe i mniej poważne tematy. Mam nadzieję, że film choć krótki będzie interesujący. Już niedługo kolejne materiały prosto z kanapy rezerwowych.